Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy naprawdę szybki i myślę, że łatwy przepis. Będzie to sernik pieczony oczywiście, ale na takich ciasteczkach. Ta blaszka ma 24 na 24 cm i jest taka dość wysoka. Podejrzewam, że około chyba 7 cm. Piekarnik włączyłam już na 170 stopni, grzałka góra-dół. Będzie nam potrzebny kilogram sera z wiaderka. Najlepszy by był z włoszczowej, ale nie było, więc mam inny, no trudno. Do tego będzie nam potrzebny 6 jajek. Nie patrzeć, że tu jest 7 żółtek, dlatego że jedno jajko miało po prostu 2 żółtka. 6 takich większych jajek. Tutaj mam żółtka, a tutaj mam już białka. Białka na razie odstawiam. Wszystko ma temperaturę pokojową. Będą nam potrzebne jeszcze 2 budynie po 40 gram bez cukru. Do tego będzie nam potrzebny troszkę olejku, może być waniliowy. Do tego będzie nam potrzebne 3/4 szklanki, szklanka o pojemności 250 ml, to znaczy 3/4 szklanki oleju, 3/4 szklanki cukru. Później 1 szklanka i plus 1 druga, to 1,5 szklanki tego mleka w proszku i 1,5 szklanki mleka takiego 3,2, ale też temperatura pokojowa. Do przystrojenia 1 czekolada biała i do tego 2 łyżki, może być śmietanka słodka, ale jeżeli nie macie, to też może być mleko, ale lepsza by była śmietanka. I do posypania, tak dość, no jak kto lubi, obficie, wiórki kokosowe. Tak, i to by było chyba na tyle, to co jest potrzebne. I zaczynamy. Ja pierw ubiję z połową cukru, nawet troszkę mniej dać niż połowę, ubiję nasze żółtka. O. Resztę zostawiamy sobie do białek, także odstawiam resztę i ubijam. No, ubiliśmy już ładnie nasze żółtka. I będziemy tutaj teraz dodawać nasz ser. Dodajemy tak po 2 takie czubate łyżki i mieszamy. Masa nam wyjdzie taka dość rzadka, taka ma być. Ale mówię, najlepszy ser z włoszczowej, to wtedy 2 budynie. Patrzę, że ten mój ser to jest ser taki, ale on jest, słuchajcie, troszkę rzadki. Nie wiem, czy nie dodam 3 budyń. Wiecie co, myślałam, że nie, że 3 będę musiała dawać, ale nie. Zobaczcie, jakie ma taką, takiej gęstej śmietany. O, taką konsystencję ma. Teraz wsypię tutaj 2 budynie, ja mam śmietankowe, mogą być waniliowe, śmietankowe, a może być też budyń kokosowy, bo będziemy kokosami stroić kokosem, ale nie znalazłam, słuchajcie, kiedyś widziałam kokosowe budynie, ale dzisiaj nie znalazłam, chociaż zawsze w Kauflandzie jest taki dość duży wybór, ale niestety nie było, więc wzięłam śmietankowy. Ale jakbyście gdzieś znaleźli, to fajnie by było. Pomieszajcie sobie tak, zanim włączycie mikser, bo będziecie mieli budyń w całej kuchni. Tak. Dajemy teraz troszkę, ja daję waniliowy. Tak, troszeczkę, kilka kropel. Dobrze. I będę wlewać olej. Wszystko temperatura pokojowa. Musicie dobrze, dokładnie do samego spodu, dlatego że olej często lubi nam osiadać na samym dnie. Dobra. I teraz dodamy
nasze mleko, też temperatura pokojowa, 1,5 szklanki. Będziemy dolewać i szklanka 250 i będziemy mieszać. Dobra. I mieszamy. I teraz będziemy wsypywać mleko w proszku. Jak żeśmy wymieszali, teraz to odkładam. Bardzo dokładnie myję tą trzepaczkę. Jeżeli ją źle umyjecie, to naszych białek nie ubijecie z cukrem, bo nie będą się chciały umyć. Wszystko musi być bardzo dobrze umyte i osuszone. Naszą masę serową żeśmy odstawili, a teraz będę ubijać białka. Bardzo dobrze trzeba umyć to. Białka najlepiej w wąskim i wysokim naczyniu, szybciej będą się ubijać. I ubijamy, dając po troszeczkę naszego cukru, co nam został. Ubijamy białka na sztywno, aż zaczną się tak szklić. No, białka już mam porządnie ubite, prawie 10 minut je ubierałam. Im lepiej ubijemy jajka, im lepiej ubijemy białka, tym lepiej. Dobra, odstawiam nasze roboty, tak. Biorę taką szpatułkę, naszą masę. O, masa jest taka, rzadka, tak jak mówiłam. I będziemy dodawać naszą pianę i delikatnie mieszać. O, widzicie jaka gęsta, jaka jest fajnie ubita piana. Dobra, i mieszamy. Wymieszajmy dobrze, dokładnie do samego dna, bo lubi być tak, że na dnie macie niewymieszane. Delikatnie, ale do samego dna. Słuchajcie, zobaczyłam, że tej masy jest tak dużo, że na tamtą blaszkę ona się po prostu nie zmieści, nie ma siły. Wzięłam większą blaszkę i ta blaszka jest, już wam mówię, ta blaszka jest 25 na 36 cm. Nie jest w stanie się po prostu tyle masy zmieścić do tamtej blaszki. Wyłożyłam ją herbatnikami. Trzeba wlewać bardzo powoli, żeby herbatniki wam nie poszły w górę. Patrzcie. A tamta pani twierdziła, że jej się zmieściło w blaszce 24 na 24 cm. Nie jest to możliwe w ogóle. Dlatego ja pokazuję i sprawdzam. I wstawiam, patrzcie, jeden herbatnik mi wypłynął. Oj, spróbuję go umieścić tam, gdzie ma być. Zaraz. Jest. Widzę, że... Nie, tu nie, to nie. Jeden wypłynął. No i wstawiam do piekarnika 170 stopni na godzinę czasu. Myślę, że godzinę 15. Gdyby piekarnik wam zaczął tu przypiekać, to zmniejszcie temperaturę od 10, ale nie skracajcie czasu pieczenia. Jest to godzina 15. I widzimy się po godzinie i 10 minutach. Ja już wyłączam. Koniec. I teraz już wam mówię. Piekło się po 30 minutach, skręciłam na
160 stopni. Poczekałam jeszcze 20 minut. Dalej się przypiekało. Skręciłam do 150 stopni. I tak już zostało do czasu, do godziny i 10 minut. Już Wam pokazuję. Gorące. O, specjalnie tak. No nie jest, moim zdaniem on jest suchy. I uchylę teraz piekarnik troszeczkę i zostawię do wystygnięcia. I widzimy się, słuchajcie, na następny dzień. Blaszkę wyciągłam już z piekarnika. On jest całkowicie suchy i czuję, że on jest stabilny, że on się upiekł. I teraz go wezmę i wyciągnę. Zmieniłam na, słuchajcie, ta blaszka ma 25 na 36 cm. I dopiero tu zmieściła się ta cała masa. Pod spodem dałam ciasteczka. Trzeba bardzo uważać, bo ciasteczka wypływają. Chyba najlepiej by było pod każde ciasteczko dać troszkę drzemu, wiecie, i przykleić je do tego papieru. Tak mi się zdaje, że to by było dobre rozwiązanie. Po prostu pod ciasteczko trochę drzemu i poprzyklejać. Mi chyba jedno ciasteczko wyleciało, próbowałam je włożyć i mam nadzieję, że włożyłam. Wyciągnę, wyciągnę. I wyciągamy. O, dobra. Wyciągło się. Ja będę jeszcze, bo chcę Wam pokazać w środku, bo wiem, że któreś tam panie pisały, że niby z tego przepisu nie wychodzi, że się rozwala, że w środku jest płynne. No zaraz sprawdzimy. U mnie macie wszystko na kanale, wszystkie przepisy, te, które pokazuję, to są zawsze na żywo kręcone i pokazuję, jak wygląda w środku. Czekajcie, jak ja to ukroję. Kroję sobie tak, zanim to przystroję, a przystrajać będę tak, jak Wam mówiłam. Rozpuszczę po prostu jedną czekoladę białą, dodam tutaj 2 łyżki mleka albo 2 łyżki śmietany 30, rozpuszczę go w kąpieli wodnej, poleję tą czekoladą i posypię obficie wiórkami kokosowymi. Także to ja już zobaczę, jak to zrobię, to Wam pokażę, a jak nie, to tylko zdjęcia po prostu Wam pokażę. Także zaraz przetniemy. Bo najlepiej, bo na brzegach na pewno jest upieczony, więc trzeba sprawdzić, jak w środku wygląda. Bo to na pewno każdego interesuje. Dobrze, ale muszę wziąć coś innego. O, dobra, to tak, bo tamten nóż jest za krótki, żeby chwycić. O, także już Wam pokazuję. Zaraz wyostrzy. Powiem Wam, że wygląda naprawdę ładnie. Także błąd jest tylko w tyle, że słuchajcie, blaszka jest tam za mała. Tutaj zobaczymy zaraz herbatniki jak. Widzicie? Są tu herbatniki, ale mówię, jeżeli ktoś się boi, ja dałabym troszeczkę tu drzemu i poprzyklejała tutaj, bo mi tylko jeden herbatnik poszedł do góry. I zaraz sprawdzę w smaku, bo to też trzeba sprawdzić. Także jest stabilny. Patrzcie, na drugi dzień jest stabilny. Tu się nic z nim nie dzieje. I już Wam bardzo delikatny wyszedł. Pokażę, już. Wyostrzyło. O, bardzo delikatny. Bardzo puszysty. Naprawdę. Bardzo puszysty. Na mój smak słodyczy jest w sam raz. Jeżeli ktoś lubi bardzo słodkie ciasta, to dodać troszkę więcej cukru. Ale ja uważam, że jeżeli polejecie jeszcze białą czekoladą, która jest słodka, to jest wystarczająco. Nie trzeba nic więcej cukru. Także wychodzi taki serniczek. Bardzo dobry.
To, że się zdenerwowałam na blaszkę, to wybaczam, bo w smaku jest pyszny. Także jak się sernik podobał, przepis, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się. A tutaj dziurka się zrobiła. Nie wiem. Ale to jakaś, nie wiem. Chyba była nierozmieszana ta dobrze piana z białek. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!